Wciąż jestem osłabiony i niestety nie czuję się najlepiej. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale czekamy na siostrę Chryzologię. I ciekaw jestem, ile razy pomylę siostry imię. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już w 6. odcinku z serii Senegal 2 z Jak to daleko. Szanowni Państwo, mogła pojawić się wtopa związana z dźwiękiem, ponieważ używam mikrofonów zewnętrznych. No i ta wtopa pojawiła się właśnie w tym odcinku, a mianowicie połowa odcinka nagrała się mikrofonem, który był schowany w kieszeni. No tak też bywa, kiedy tych mikrofonów jest więcej niż jeden, więc można się pomylić. Idziemy dalej, szanowni Państwo, w kierunku Dakaru. Szanowni Państwo, w momentach, w których nie będzie słychać, bądź fragmenty będą naprawdę miały tragiczny dźwięk, po prostu dopuszczę się takiego czynu jak voice over, czyli dogram ten dźwięk i to, co mówiłem na filmie poprzez mikrofon już w czasie edycji. To jedyne rozwiązanie, które przychodzi mi obecnie do głowy. Musicie mi wybaczyć, niestety nie mogę Wam obiecać, że to się nie powtórzy. Życie w podróży i nagrywanie vlogów jest po prostu nieprzewidywalne. Jedziemy dalej, szanowni Państwo, w kierunku Dakaru, czyli stolicy. Wciąż jestem osłabiony i niestety nie czuję się najlepiej. Zdrowie podupadło po ostatniej infekcji, a mianowicie zatruciu pokarmowym. Mam szczerą nadzieję, że uda się dziś dojechać do stolicy, ponieważ jutro mógłbym pójść do ambasady jednego z kolejnych krajów, do których mam w planie się udać. Oczywiście wyrobienie wizy stoi pod dużym znakiem zapytania. Trzeba zauważyć, że nie jest tak duży ruch na drodze, co może utrudnić realizację planu. Moi drodzy, standardowa akcja, czyli łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej. No to niewątpliwie miód na sandały kierownicze. Salam alejkum, Ibrahim i Sayali. Tutaj koledzy, którzy mnie zgarnęli z drogi tirem. To niesamowite, że niezależnie od ilości osób w kabinie, ludzie w Afryce są na tyle otwarci, żeby zabrać jeszcze jednego tak zwanego pasażera na gapę, czyli tutaj kierownika w tym przypadku. Lecimy, moi drodzy, kawałek z kolegami, ponieważ obawiają się tego, że ktoś może zobaczyć z ich firmy, że mają białego na pokładzie, ale zgodzili się zabrać około 90 km, więc to też jest dobry dystans. Po prostu jedziemy do przodu, jedziemy do celu. To jest dość ciekawy widok. Zobaczcie, słupki na drodze wskazują na punkt kontrolny, ale nie widać ani po lewej, ani po prawej nikogo z policji bądź z wojska. Kiedy jest na zewnątrz tak zwany piekarnik 35-40 stopni, nikomu się nie chce za bardzo siedzieć przy drodze, a nawet jak siedzą, to bardzo często śpią bądź piją herbatkę i nie zatrzymują nikogo. Tutaj ewidentnie widać obcokrajowca jadącego na rowerze. Teraz proszę zwrócić uwagę na lewą stronę. Widzimy tory kolejowe. Pasażerskie pociągi w Senegalu, jak się domyślacie, mają długą historię ze względu na kolonialną przeszłość. W 1885 roku Francuzi zbudowali linię łączącą Dakar i Saint Louis, czyli miejsce, w którym prowadziliśmy wywiad z Olą z Poznania. Polecam nadrobić. Była to pierwsza w Afryce Zachodniej, moi drodzy, linia pasażerska, którą ludzie mogli spokojnie podróżować. Następnie rozwinięto trasę Dakar-Bamako. Bamako to stolica Mali, czyli połączyli Senegal z Mali. Przez dekady kolej była kluczowym środkiem transportu, jak się domyślacie, ale od lat 80. zaczęła podupadać. W 2009 zawieszono regularne przewozy pasażerskie.
Panowie odjeżdżają, przejechałem z nimi 90 km, czyli kawał drogi. Tak jak wspomniałem wcześniej, obawiają się tego, żeby nie mieć najzwyczajniej w świecie przestrannego od pracodawców. Nie wiem, jak to działa, może tirowcy się wypowiedzą, ale faktycznie tutaj strach był zbyt duży, żeby kontynuować z nimi, a nie chciałem też robić im kłopotów. Teraz postaram się złapać jakiś transport za przyzwoite pieniądze, żeby dojechać prosto do stolicy, ponieważ jak widzicie bądź czujecie na filmie, niezbyt dobrze się czuję. Złapanie autobusu nie jest takie proste, bo ten autobus po prostu jest autobusem rejsowym, jedzie z miasta dużego do miasta dużego. Jednak no wiadomo, im więcej pasażerów w środku, tym większy zarobek, więc zgarniają pasażerów praktycznie z ulicy, więc tych postojów jest trylion, bardzo dużo. Ja gościa złapałem dosłownie gdzieś idąc przy ulicy, machnąłem ręką, wybiegło kilku młodych, no i od razu wrzucili mnie, wepchnęli mnie do autobusu, bo wiadomo, że dodatkowy zarobek. Nie znałem ceny, nie znam ceny, o tak może to ujmę, jednak koszt przejazdu to 20 parę złotych. A tutaj mamy handel w środku autobusu. Na każdym przystanku, jak tylko drzwi się uchylają, wchodzą sprzedawcy. Klapki, majtki, bokserki, staniki, daktyle, orzeszki ziemne, wszystko co można sprzedać, spieniężyć przychodzi do Ciebie. Miejmy nadzieję, że w Europie tego nie będziemy mieć, ponieważ regres nigdy dobrze nie wróżył. Powiem wam, że no ledwo już jadę. Przypomina mi to takiego starego PKS-a na Podlasiu. Śmierdzi fest. Nikt tutaj o czystość nie dba. To jest ewidentnie doświadczenie, którego warto spróbować raz i nie więcej. Proszę zobaczyć, jaki syf na podłodze, coś niepojętego. No dobrze, wychodzimy, ewakuuję się z tego autobusu, ponieważ nie wiem, gdzie dokładnie jedzie, a oczekiwanie na to, że akurat będzie jechał w moją stronę jest na tyle, że tak powiem, niepewne i niekomfortowe, że wolę iść po prostu z czystego sandała. O czystym sandale tutaj można oczywiście zapomnieć, bo jak widzicie na załączonym obrazku, jest tutaj, że tak powiem, no dość chaotycznie i brudno. Można spokojnie w zęba dostać. Chaos, rozgardiasz to coś, co łączy każdy afrykański kraj, a turysta z kamerą, zwłaszcza biały, bardzo mocno przyciąga wzrok. Jak już wiecie, jesteśmy w stolicy, w Dakarze. Samo miasto Dakar to jakieś 1,7 miliona ludzi, ale nie patrzymy na to miasto przez pryzmat tylko i wyłącznie administracyjny, ale patrzymy na to miasto jako na metropolię, a metropolia to już można powiedzieć 3,7 miliona, coś w okolicy tego, co mamy w Warszawie. Robi wrażenie, jednak też jest pełne niebezpieczeństw dla lokalnych ludzi. Każdego ciągnie do dużego miasta, każdego ciągnie po pieniądze, po lepszą przyszłość. Jednak tak jak zawsze mówię na odcinkach, życie w mieście jest o wiele trudniejsze niż na wiosce.
i wielu lokalnych nie zdaje sobie kompletnie z tego sprawy. Jednak często i gęsto można zauważyć, co pewnie jeszcze będziecie widzieć, będziemy poruszać ten temat bezdomności w Afryce. Czym kojarzy Wam się nazwa Dakar? Niewątpliwie jest to legendarny rajd Dakar, jeden z najtrudniejszych rajdów terenowych na świecie. Pierwszy rajd wystartował w 1979 roku, a meta znajdowała się dokładnie w stolicy aktualnej Senegalu, czyli w Dakarze, w którym jesteśmy. Przez lata rajd prowadził z Europy, najczęściej z Paryża, przez Saharę, aż tutaj do tego miejsca. W 2008 roku rajd został odwołany z powodu zagrożenia terrorystycznego w Mauretanii, o którym wspominałem w serii Mauretania, jak to daleko. Od 2009 roku rajd przeniesiono do Ameryki Południowej, między innymi do Argentyny, Chile czy Peru. Od 2020 roku rajd odbywa się w Arabii Saudyjskiej z powodu bezpieczeństwa i logistyki. Mimo że Dakar już nie jest dosłownie Dakarem i nie kończy się w Dakarze, czyli stolicy Senegalu, to nazwa pozostała. W sumie jest to pewnego rodzaju symbol, ale też marka ekstremalnego rajdu. Nie ma co ukrywać, tutaj nagrywam z ukrycia, no i tutaj widzimy panią żebrającą z małym dzieckiem i chłopaków młodych, którzy prawdopodobnie szkoły to dawno nie widzieli, nie mają co robić, siedzą, coś tam robią na tej ulicy. Bardzo częsty widok, zwłaszcza w dużych miastach. Niestety taki młody narybek, czym za młodu nasiąknie skorupka, tym później jest tylko, moi drodzy, gorzej. Ulica wciąga, ulica nie ma litości i to wszystko w Afryce jest najbardziej uderzające. Te rodziny są wielodzietne, tak jak bardzo często podkreślam na odcinkach, i później niestety to ta bieda uliczna się pogłębia. Sandałujemy, ponieważ trzeba dotrzeć do miejsca docelowego, noclegowego, ponieważ udało się załatwić nocleg u księży na plebanii. Pomogła w tym, nie ukrywam, misjonarka polska, którą jeszcze w tym odcinku poznacie. Chryzologa, moi drodzy, chryzologa, która już tutaj spędziła kawał czasu. Wchodzimy na peron. Jest to nowoczesny peron, który łączy stolicę, dworzec główny w Dakarze i międzynarodowe lotnisko poza Dakarem. Kawał drogi, nie pamiętam dokładnie, chyba z 60 km od
od stolicy miasta. Takie jak Dakar muszą mieć swoją kolej podmiejską, ponieważ jest to najszybszy środek transportu. Tutaj brameczki, widać, że na bilety zbliżeniowe, no więc poszła technologia do przodu. Tutaj droga do okienka do kasy biletowej, gdzie można kupić bilet. Bilet kosztuje około 5 zł, więc nie jest to mała kwota, biorąc pod uwagę, ile kosztuje taki miejski autobusik, busik, którym można się przemieszczać. Taki busik kosztuje około złotówki, więc taki bilet jest najzwyczajniej w świecie drogi dla przeciętnego obywatela. Kod QR, kod skanujemy, wchodzimy na peron. Jak widać, trochę ludzi, ale już po ubiorze można zauważyć, że nie są to przypadkowi ludzie. Są to ludzie, którzy no, że tak powiem, trochę tego pieniądza mają. Nadjeżdża pociąg. Dobrze, mamy pociąg, wchodzimy. Zobaczmy, jak się prezentuje w środku. Kultury tutaj z kolejką nie ma. Kto pierwszy, ten lepszy. Wchodzą, wychodzą. Troszkę na chama, ale i tak nie jest źle. Niekiedy jest tak, że po prostu cię barami przewalą i się wciskają na chama. Dziewczyny się rozwaliły na cały chodnik. My jesteśmy na stacji Cologne. Zobaczcie, tutaj jakiś dworzec. Chłopaki jakieś smakołyki sprzedają. Ale zobaczcie, jaka ulica. No Dakar jest doinwestowany, ale jak to każda stolica, no co tutaj dużo mówić. Z większych miast, no to w większym mieście byliśmy, w St. Louis. Widzieliście, jak to wygląda. Ale mnie te chińskie magnetofony wkurzają. Ale rory, assalamu alaikum. Jak tu jest głośno. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale czekamy na siostrę Chryzologię. I ciekaw jestem, ile razy pomylę siostry imię. Siostra jest zakonnicą tutaj w Dakarze i jedzie po mnie. Patrzcie, co tu się dzieje, nie? Siostra jedzie i siostra chce mnie znaleźć tutaj właśnie. Słuchajcie. A ja sobie z chłopakami, którzy zarabiają na transporcie po mieście motorkami siedzę. Tu kolega, no nice motorbike. Może bym kupił taki, co? I po Senegalu bym zapierdzielał. Albo dorobił sobie trochę na ten. Salam alejkum. Tu koleżka się ładnie, że tak powiem, zaprezentował. Siostra Chryzologa, patrzcie na to! Polska dusza w Senegalu! Kurczę, nie wiem, jak co ten... Przejdźcie panowie. Siostro Chryzologo, wrzucam plecak. Wrzucam plecak. Jak tu głośno. Dzień dobry. Udało się. Dzień dobry, Tomasz. Witam serdecznie po perturbacjach, że tak powiem, no, udało się. Tragedia. Cologne to jest najgorszy punkt Dakaru. Jejku, ile tutaj jest ludzi. Zawsze mówią tak, że tu jest najwięcej złodziei i trzeba być zawsze bardzo ostrożnym. Kieszeni oczywiście. I Tragedia. A ja po prostu, no, tak jechałam w drugą stronę, ale udało mi się zrobić mały... Policja mnie zatrzymała, mówię. O! A siostra gdzie? Ja wie, pomyliłam się, muszę się wrócić. A policja taka skorumpowana? Na pewno, ale dla sióstr zakonnych są zawsze bardzo sympatyczne. Z przymrużeniem oka. No. Ale jednak... Nie, Velon to jest tak zwany po francusku laissez-passer, czyli taka przejściówka. Ale pomimo, że kraj muzułmański, wciąż dla chrześcijan są życzliwi. Mają duże zaufanie do nas, duży szacun dla pracy, którą wykonujemy. I czekaj, zapnij się, bo dobra, to ja ukradłam twój... Czekajcie, zaraz tutaj chwila, bo
się jakoś tutaj zapniemy. Czyli jednak doceniają ten wkład Kościoła, który przyczynia się do rozwoju społecznego, edukacyjnego, prawda? Jak najbardziej. Są tego świadomi. Są świadomi, że wiele rzeczy robi się właśnie dzięki Kościołowi. No ja teraz bym potrzebowała włączyć nawigację, ale... Dobra. Strasznie dużo ludzi. Z czego to może wynikać? Przyjeżdżają za lepszym Myślą, jutrem? że tutaj można znaleźć cokolwiek, tak? Ale oni nie mają gdzie mieszkać. Mieszkają w jakichś starych autach zepsutych, porzuconych, sprzedają jakieś rzeczy na ulicy, z tego nic nie mają, a zostaliby w wiosce i tam by po prostu udało im się, wiesz, no, uprawiać ziemię i mają co jeść, tak? Zakaz. Także nie, no jest to 17 minut, my się oddalamy. Większości ludziom wydaje się, że Dakar, stolica, to jest po prostu bogactwo i można żyć, jest z czego żyć. A okazuje się, że tutaj życie jest dużo droższe niż w wiosce, tam gdzie oni mieszkają. Tam mogą uprawiać ziemię. Dobra, nie mają luksusów, ale mają co jeść. Mogą się umyć, mają dach nad głową, a tutaj no niestety okazuje się, że śpią po jakichś tam w jakichś punktach, gdzie jakiś samochód zepsuty, opuszczony, gdzieś tam się schowają, żeby uchronić się, bo w nocy tu jest potwornie zimno w Dakarze. To prawda. Także ludzie bardzo cierpią z tego powodu i jakoś tak no nie wchodzi do ich głowy, że uprawianie ziemi jest najlepszym właściwie punktem dla ich życia, tak? Biorąc pod uwagę, że większość niewykształcona. Większość. A ci wykształceni też myślą, że znajdą nie wiadomo co. Zależy jakie mają wykształcenie. Matura to jest nic, tak jak wszędzie, jak w Europie też. Matura niestety, z maturą możesz sprzątać ulicę, tak? Jak nie masz zawodu jakiegoś konkretnego, jakiejś konkretnej fachy w ręce, jak to mówi się, tak? To po prostu no, jesteś niczym. A jak jest z przytułkami dla bezdomnych? Nie istnieją chyba. Nigdy nie słyszałam, żeby w Senegalu istniały przytułki dla bezdomnych. Czyli oni są sami sobie? Oni są sami sobie, po prostu tak, sami sobie. W Europie to tych przytułków jest naprawdę dużo, powiedziałbym, tak, nawet z Caritasu. Tutaj jeszcze nikt nie wziął tego. Nikt tego jeszcze nie wziął pod uwagę, tak? Jeszcze to nie jest rozwinięte. Punkty, w których jest jakakolwiek pomoc niesiona, jedyne punkty, które pomagają biednym, to są właśnie misje katolickie. Ciężko, Dakar jest ogromny. Duży jest Dakar. Przede wszystkim jest dużo ludzi, jest dużo samochodów, jest po prostu takie zagnieżdżenie. O, to jest nowe, to jest droga, która prowadzi do mnie. Czyli Dakar się rozbudowywuje. Bardzo, rozwija się niesamowicie. Ja wiem, gdzie jestem, no i to właśnie te 7 km. Pojedziemy kawałkiem autostrady, dobra. Ale już nie jest płatna, spoko. To jest wjazd do centrum miasta, bo właściwie wyjazd z autostrady prowadzi bezpośrednio do centrum. Centrum miasta. Budynki nowe. Czy takie mieszkania tutaj w Dakarze drogie? Nie. Pewnie tak, ale to zależy. Są drogie i są mniej drogie, nie? A tutaj, tak przy centrum? Czekajcie. No, żebyśmy nie... Tak przy centrum, za jakieś takie 50 000 złotych. Nie wiem. Nie złotych, przepraszam, dolarów. 50 000 CFA. Nie, 50 000 dolarów, to by było 200 000 złotych. Ja myślę, że tutaj są mieszkania od 30 000 w takich
byle jakich domach. 30 000 złotych. Sefa. Sefa. 50 euro. Od 50 euro do... Są mieszkania za 2 miliony, czyli 3000 euro, tak? Ale mówimy miesięcznie. Miesięcznie. O wynajem, a ja mówimy o kupnie. A o kupnie? To chyba śnisz. Naprawdę? Takie drogie? Ale jak rozbudowane miasto. Takie powiedziałbym, te obrzeża, na których wysiadłem i po których podążaliśmy, to naprawdę uderzająca różnica. Tutaj tak relatywnie czysto, spokojnie. Tak. Szanowni Państwo, jesteśmy u braci, a dokładnie u brata Daniela na parafii. Znajomy siostry chryzologii, którą mieliście okazję przed chwilką usłyszeć. Powiem tylko tyle. Ja się zbieram już do spania. Z siostrą chryzologią spotkamy się jeszcze. Zrobimy z nią odcinek o tym, co przeżyła tutaj w Senegalu. A jest to kobieta, która jest w Senegalu 35 lat. Więc chyba odpowiedniejszej osoby nie dałoby się znaleźć, moi drodzy. Zatem tak, tak jak powiedziałem, z siostrą chryzologią się spotkamy jeszcze. Teraz oczekujcie, moi drodzy, kolejnego odcinka z wyprawy po wizę malijską, tak, bo będę jutro udawał się do ambasady Mali po to, żeby złożyć o wizę do Mali, ale nie jest to takie proste, ponieważ ilość dokumentów to nie jest takie, powiedziałbym, hop-siup. Ilość dokumentów, które trzeba przedstawić, żeby otrzymać tęże wizę, jest naprawdę ustręczające. Już pomijam fakt zaproszenia przez osobę, która mieszka w Mali. Pomijam fakt, że czy wy kogoś znacie w Mali? No właśnie, no to już macie odpowiedź. I kilka jeszcze innych takich rzeczy, które mogą stanowić jako wyzwanie. Słuchajcie, kończę na dzisiaj. Pokazuję wam, jak wygląda mój pokój. Łóżko bardzo wygodne, szafa, wiatrak, biurko do montowania odcinków. Co tu jeszcze mamy? Mamy ciepłą wodę, mamy, moi drodzy, bieżącą wodę. Gdzie tu się załącza światło? O, zobaczcie, jakie warunki. Naprawdę, po tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach, to jest naprawdę, szanowni państwo, oddech, naprawdę ogromny oddech. Pozdrawiam siostrę i co? I żegnam się z wami, moi drodzy. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Nie pamiętam nawet, który. Jestem tak zmęczony. Jest godzina 19:30, a ja już praktycznie podłączę tylko rzeczy do elektronikę do ładowania. O, nie widzę tutaj. A, tutaj jest kontakt. Podłączam elektronikę do ładowania i idę najzwyczajniej w świecie spać, bo od kilku dni, włącznie z przebojami żołądkowymi, z niedospaniem, z tym przebitym materacem, no po prostu się nie mogłem wyspać. Więc dobrej nocy, pozdrawiam was serdecznie z Dakaru. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna pocztą sandałową podać odcinek dalej. Trzymajcie się ciepło i co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie kciuki za wizę do Mali. Czołem! To the west and south to the north, people were living in peace.